me, this theme of sleight of mouth is a very fascinating theme. Dla mnie temat czy motyw zręczności językowej jest niesłychanie fascynujący. And it's very much at the foundation of neuro-linguistic programming. Tak naprawdę bardzo głęboko leży u podstaw programowania neurolingwistycznego. Because it's really essentially about what is neuro-linguistic programming. Ponieważ tak naprawdę jest esencją tego, czym jest programowanie neurolingwistyczne. How does language affect the way we think, the way we act? W jaki sposób język ma wpływ na to, co myślimy, jak działamy. In your booklet is this very interesting quotation from Sigmund Freud. W materiałach macie, są wszystkie oczywiście slajdy, ale również też jest cytat Zygmunta Freuda, who pointed out that words and magic in the beginning were the same thing. który mówi o tym, że słowa i magia na początku były jednym. As we know, language is one of those things that distinguishes humans from all other animals. I tak jak wiemy, język jest czymś, co odróżnia ludzkie istoty od wszystkich pozostałych zwierząt. There's something special about spoken language. Jest coś niezwykłego, coś, co jest zawarte w mówionym języku. And as Freud said, it's by language that you can give somebody great happiness. I tak jak mówi Freud, poprzez słowa, poprzez język możesz dać komuś ogromne szczęście. Or you can bring despair. Albo możesz spowodować, że będzie się czuł nieszczęśliwy. Through language you can trigger a process of healing. Możesz poprzez słowa rozpocząć proces uzdrawiania. Or through other words you can hurt people. Albo możesz zranić kogoś. So there is a magic, a power of language, power of Więc words. jest pewna magia, jest moc słów. If we take the great leaders through history, Jeżeli popatrzymy na wielkich przywódców w historii, their capacity to lead comes as much through their words as through their deeds, as through their actions. ich umiejętność przewodzenia innym jest równie mocno umocowana w słowach, jak i w ich czynach. If we take the great teachers in history, Jeżeli popatrzymy na wielkich nauczycieli w naszej historii, their capacity to teach is largely based on their ability to use language. ich umiejętność nauczania jest oparta na umiejętności używania języka. So this capacity for using words is something that is quite a big, in some ways a big mystery, but a very important force. Więc umiejętność używania języka jest z jednej strony ogromną tajemnicą, a z drugiej strony ma w sobie ogromną siłę. So as Freud says, words, they call forth emotions and are universally the means by which we influence others. I tak jak Freud mówi w tym cytacie, że słowa wywołują emocje i są też uniwersalnym środkiem, poprzez które wywołujemy wpływ na naszych bliskich. So this program is about the influence of words. Więc ten program jest związany, czy mówi o wpływie słów. Now, the idea of neurolinguistic is that you can't really understand the magic of words just by looking at words. Magia neurolingwistyki polega na tym, że nie możesz zrozumieć tak naprawdę tej siły tylko i wyłącznie patrząc na pojedyncze słowa. So the magic doesn't really come from the word itself. Magia nie pochodzi ze słowa jako takiego. It's neurolinguistic. To jest neurolingwistyka. It's how do these words interact with our nervous system. To jest sposób, w jaki te słowa wchodzą w reakcję z naszym systemem neurologicznym. How do these words in some way trigger or anchor experiences within our consciousness. To jest sposób, w jaki te słowa wyzwalają czy kotwiczą pewne doświadczenia w naszej świadomości. How do words direct our awareness and our attention? W jaki sposób słowa kierują naszą świadomość, naszą uwagę. So
this idea then of sleight of mouth Więc idea, która stoi za zręcznością językową, is a funny word, and it's unusual also in English. It's not a normal word, a normal phrase. jest to słowo, które jest dosyć niezwykłe w języku angielskim. Nie jest takim zwykłym, normalnym słowem. This idea of sleight means dexterous. Pojęcie sleight, czyli tej crafty. Zręczności, umiejętności, Able to be clever. możliwość czy umiejętność bycia zręcznym. It can be artistic, but it can also be how would I say, tricky. Może mieć taką konotację artystyczną, może mieć również taką konotację trochę związaną z iluzją, ze sztuczkami. So in fact, the term that is more used in English is sleight of hand. I termin, który jest częściej używany w języku angielskim, to jest sleight of hand, czyli zręczność taka ręczna, manualna. Which is used to mean magic, that somebody who performs a magic trick. I często jest używane dla określenia iluzjonistów, dla kogoś, kto po prostu robi jakieś sztuczki. That creates an illusion, like they take a rabbit out of a hat or something. Dla osób, którzy tworzą pewne iluzje, na przykład wyjmują królika z kapelusza. Or performs a card trick. Albo kogoś, kto na przykład pokazuje sztuczki karciane. This is called sleight of hand. I to wtedy się nazywa po angielsku sleight of hand, czyli taka zręczność manualna. So the analogy of sleight of mouth I poprzez analogię, jeżeli mówimy o zręczności językowej, using language to create a kind of magic. Oznacza to, że wykorzystujemy język do kreowania magii. But using language in a skillful way. I wykorzystujemy ten język w bardzo umiejętny sposób. So sleight of mouth basically means the skillful use of language to influence the map of the world of another. Więc zręczność językowa tak naprawdę oznacza umiejętny bardzo sposób wykorzystywania słów do tego, żeby wywierać wpływ na mapy innych ludzi. Because the way that people speak Ponieważ sposób, w jaki ludzie mówią, reflects what is happening to them on the inside. odzwierciedla to, co się dzieje wewnątrz nich. My words are a reflection of how I'm thinking and how I'm feeling and what's happening inside of me. Ponieważ moje słowa są odzwierciedleniem tego, co czuję, co myślę, tego, co się dzieje wewnątrz mnie. But words also influence what happens inside me. I równocześnie słowa wpływają na to, So co się dzieje wewnątrz mnie. when we hear language, it can trigger our feelings, our thoughts. Więc kiedy słyszymy język, słyszymy jakieś słowa, to wywołuje pewne reakcje u nas. It goes two ways. Więc to jest takie sprzężenie zwrotne, odbywa się w dwie strony. It's an expression Z jednej of what's strony to happening jest in me, wyrażenie tego, but it's also an influence co on się what's dzieje, happening in me. a z drugiej strony język służy do wywierania wpływu. And again, the notion of programming is that what happens inside determines ultimately how I act, what I do, and how well I can do it. A kwestia programowania jest również związana z taką umiejętnością, jak to robię, jakie mam umiejętności do tego, żeby to sprawnie wykonywać. So in NLP, we say the primary people who should be interested to learn NLP W NLP mówimy, że osoby, które głównie powinny być zainteresowane uczeniem się NLP, are what we would call professional communicators. to są osoby, które nazywamy profesjonalnymi komunikatorami. And a professional communicator is somebody who needs to communicate in order to do their work. I to są osoby, które potrzebują się sprawnie komunikować, żeby wykonywać swoją pracę. So for example, the first applications of NLP were psychotherapy. Pierwszym zastosowaniem NLP była na przykład psychoterapia. And a therapist is a professional communicator. I terapeuta jest taką osobą, która profesjonalnie potrzebuje się komunikować, dobrze The komunikować. profession and their success in their profession is based on their ability to communicate effectively.
Ich zawód, jak i również sukces w tym zawodzie jest związany bardzo mocno z tym, jak dobrze się komunikują. So a teacher is also a professional communicator. Nauczyciel jest również takim profesjonalnym komunikatorem. So is a coach. Tak samo coach. So is an executive in a business. Tak samo osoba, która jest na wysokim stanowisku w biznesie. So is a lawyer. Prawnik na przykład. So wherever your ability to communicate is a major part of your professional success, W każdym przypadku, kiedy umiejętność komunikacji jest główną częścią składową twojego sukcesu, then the skills of being able to understand the influence of language and to use language is essential. wtedy umiejętność rozumienia, w jaki sposób na nas się wywiera wpływ, jak i również wykorzystywania języka tak, żeby ten wpływ wywierać czy wyrażać coś, jest kluczowa.